naprawdę ktoś wydaje ponad 100 000 złotych, żeby urosnąć 8 centymetrów? Tak. I robi to coraz więcej mężczyzn. Cześć, tu Joanna Medical Mother. W nowym odcinku podcastu Medical Talks porozmawiamy o wydłużaniu nóg. O operacjach, które nie tylko zmieniają wzrost, ale całe życie. O presji, kompleksach, bólu i sile, jakiej potrzeba, żeby przejść przez ten proces. Dziś rozmawiam z fizjoterapeutką, która wie, co czuje ciało i psychika w czasie wydłużania. Chcesz wiedzieć, jak to naprawdę wygląda i co czuje człowiek, który decyduje się urosnąć? Jeśli kiedykolwiek wpisaliście w Google jak być wyższym, ten odcinek jest dla Was. Posłuchajcie, może zrozumiecie więcej niż się spodziewacie. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Asiu. Jest mi szalenie miło, że pierwszy odcinek Medical Talks prowadzę razem z Tobą. Dziękuję. Zacznijmy od tego, że powiedziałabyś nam wszystkim, którzy teraz oglądają, słuchają, kim jesteś i skąd przyjechałaś. Nazywam się Kasia Chorosz-Piotrowska. Jestem fizjoterapeutką w Pale European Institute w Warszawie. Od niedawna też jestem koordynatorem fizjoterapii działu ortopedycznego. I czym my się tam zajmujemy? Deformacje kości, wady wrodzone, wydłużanie kości, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą na temat właśnie wydłużania kości. Zrobiłam sobie ostatnio taką analizę i sprawdziłam frazę how to w Google. I okazuje się, że rzeczywiście how to get taller, czyli jak urosnąć, jest jednym z najczęściej wyszukiwanych tematów i fraz w Google. To była moja inspiracja do rozmowy z Tobą, bo jak Google pokazał mi dalej, to mam tutaj spisane kilka takich pytań. Czy można urosnąć po 18 roku życia? Czy są na to jakieś ćwiczenia albo suplementy? Czy operacja wydłużania nóg naprawdę działa? Z mojego i z Twojego doświadczenia wiemy, że to są zabiegi, czy to są operacje, które najczęściej wykonuje się w przypadkach, tak jak powiedziałaś, chorób wrodzonych, ale internet pokazał i głębsza analiza pokazała, że te pytania zadają także mężczyźni, tacy po 18-20 roku życia najczęściej. I no właśnie, wszyscy oni piszą, że domowe sposoby zawodzą i zostaje kwestia operacyjna. Czy możesz pogłębić ten temat? Czy są jakieś inne sposoby na to, jeszcze zanim o tej operacji? Na jakie pomysły ludzie wpadają, żeby być wyższym? No tak, to jest częste pytanie mężczyzn. Powiedziałabym nawet mężczyzn o średnim wzroście, którzy szukają właśnie sposobów, jak być wyższym. No i co oni potrafią robić, to też jest zaskakujące, ale próbują choćby takich sposobów jak obcasy. Zresztą coraz więcej firm specjalizuje się w takim nawet nie, że podbiciu buta, ale jak to zrobić, żeby nie było tego widać. Niektórzy próbują zwisu na drążku, który bardzo jest popularny w internecie, ale wiemy, że ten sposób działa tylko na chwilę, bo po całym dniu chodzenia krążki wracają do starego ustawienia i to wszyscy wiemy, że rano jesteśmy wyżsi, a wieczorem jesteśmy niżsi, więc ta metoda też niestety nie działa długofalowo. I koniec końców zostaje nam jedyna metoda, jaką jest wydłużanie kości, czyli inwazyjna metoda, zabieg operacyjny, który wymaga już dużego poświęcenia od tych mężczyzn, ale nie tylko mężczyzn, jak i kobiet. Zajmujesz się pacjentami z różnych części świata. Czy możemy powiedzieć, że to jest jakiś problem, temat, który jest związany z pewnymi nacjami? Tylko i wyłącznie? Czy jest to geograficznie jakoś uwarunkowane, czy widzisz przekrój pacjentów i z tych krajów, które wydają nam się, że tam są najwyżsi mężczyźni albo wysokie kobiety, jak Holandia, Niemcy? Czy to jest na przykład, nie wiem, Azja? Wydaje się, że nie ma konkretnego obszaru geograficznego, bo mieliśmy zarówno pacjentów z Holandii, gdzie w Polsce mężczyzna wydaje się być wysoki. Okazuje się, że w Holandii był średniego wzrostu, a nawet niski i to było jednym z czynników, dla których ten mężczyzna zdecydował się na wydłużanie.
Ale mieliśmy też właśnie pacjenta z Azji, gdzie jak wiemy średnia wzrostu jest tam raczej poniżej normy europejskiej. I myślę, że to też jest ważne, na jakim obszarze ci pacjenci zamieszkują, ci mężczyźni, bo jak mamy pacjentów z całego świata, to widzimy, że jednak osoby z Europy Południowej, Hiszpanie, Włosi, no nie są to mężczyźni, których mamy za wysokich, czy mężczyźni z Ameryki Południowej albo właśnie z Azji, więc na pewno dużym czynnikiem determinującym jest szerokość geograficzna, ale nie chodzi tylko o miejsce zamieszkania, ale także o zawód wykonywany, bo niektórzy pacjenci na przykład donoszą, którzy już są osobami gdzieś zajmującymi się na przykład biznesem, mówią wprost, że mężczyźni wysocy są lepiej widziani, ich głos jest, można powiedzieć, głośniejszy w rozmowach, w dyskusjach. No, mają trochę przewagę w towarzystwie. I tu właśnie zaczyna się taki temat, który wydaje mi się, że jest esencją tego, dlaczego mężczyźni decydują się na takie operacje inwazyjne. I gdy sobie tak myślę o tym, jak sobie wyobrażałam, czy wyobraża taka dziewczynka, nastolatka, mężczyznę, to zawsze jest to książę, król, wysoki, silny, sprawczy. Ym, Z drugiej strony słyszę takie utarte schematy, kompleks Napoleona, niski, niewystarczający. I w tych czasach, w których żyjemy, gdzie aplikacje randkowe są tak bardzo, powiedzmy wprost, popularne i to jest już ta ostatnia deska ratunku. Kiedyś jedna z tych najbardziej popularnych aplikacji w Prima Aprilis wypostowała, czy powiedziała głośno o tym, że oni teraz sprawdzają weryfikację, czy będą robić weryfikację wzrostu u mężczyzn. I to odbiło się ogromnym echem w internecie. Czy ty widzisz ten aspekt? Czy ty, jak rozmawiasz z tymi mężczyznami, ale też z kobietami, to też ciekawe, kogo jest więcej, czy ty to widzisz, czujesz, czy to wychodzi z tego deficytu? No, jest to bardzo zróżnicowane, ale zanim ci odpowiem na to pytanie, zastanawiałam się trochę wcześniej nad tym i pytałam o to kobiety i mężczyzn pracujących u nas w ośrodku, które są zaznajomione z tematem. I mamy nie tylko pacjentów na kosmetycznym wydłużaniu, ale też niskorosłych. I pytałam się, czy dla nich ważny jest ten wzrost. Szczególnie kobiety pytałam o to. No i Pytałaś pacjentów? Nie, Czy pytałam pytałaś? osoby pracujące u nas w instytucie. Recepcjonistki, fizjoterapeutów, którzy przecież pracują z tymi osobami. No i ku mojemu zaskoczeniu te stereotypy dalej w nich są. I pytałam się te dziewczyny, czy jak szukają chłopaka, przyszłego męża, czy zwracają na to uwagę, bo wydawało mi się, że pracując w takim ośrodku, dla nas to nie ma znaczenia. No ale okazało się, że tak. Że mimo wszystko jest to dalej jakąś taką cechą ważną w poszukiwaniu miłości życia. Więc myślę, że skoro te osoby pracujące u nas zwracają na to uwagę, no to tym bardziej dotyczy to takiego ogółu społeczeństwa i faktycznie mężczyźni, którzy przychodzą do nas na leczenie, oni podkreślają to, że robią to, bo trudno im znaleźć dziewczynę, trudno im się randkuje, w klubach się nie wyróżniają, a czasami nawet robią to już dla poznanej kobiety, czyli poznają wyższą kobietę i chcą jej dorównać wzrostem. Więc w takim aspekcie relacji damsko-męskich ma to znaczenie, ale to nie jest jedyny powód, bo tak jak wcześniej zaczęłam ci mówić o takiej sferze biznesowej. Był pacjent, który zrobił bardzo duży research na temat badań, że po prostu wyżsi mężczyźni osiągają większe sukcesy w biznesie i to było jednym z głównych powodów dla niego, żeby to zrobić, po to, żeby osiągnąć jeszcze większy sukces. Badania, wiesz, pokazały też, że
niski mężczyzna jest narażony na, i to było bardzo uderzające dla mnie, na chroniczny stres. W związku z tym, że ma cały czas problem z tym, że jest za niski. Efektem tego jest znacznie wyższa skłonność do depresji, i do myśli samobójczych, bo rzeczywiście ta jakość życia i, tak jak mówisz, możliwości poznania kobiety czy awansu w pracy są ograniczone. Więc myślę, że tutaj to, co widzisz, czujesz i doświadczasz, rzeczywiście ma miejsce. A jak to jest z kobietami? Co jest motywacją u kobiety? Bo my przecież możemy sobie założyć obcasy i do przodu. To prawda, ale czasami kobietom nie chodzi o sam wzrost, ale o proporcje. One są bardziej Mm. szczegółowe i patrzą na przykład, że mają za krótkie uda albo za krótkie podudzia, a jak wyglądają te nogi w krótkiej spódnicy, jak wyglądają w krótkich spodenkach. Patrzą bardziej na taki aspekt estetyczny, bo bardzo często to są kobiety, które mają od siebie wyższych mężczyzn i nie mają z tym problemu, ale właśnie taki aspekt estetyczny. I drugi, dość pragmatyczny wydaje mi się, ale to jest o nich, a nie o mnie, dobór ubrania, czyli zakup spodni, zakup sukienek. One są zawsze za długie. I chcą pójść do sklepu i nie musieć oddawać ubrań do poprawek krawieckich. Czy jest jakiś taki w takim razie minimalny, niewygodny wzrost dla kobiety i dla mężczyzny, jak patrzysz w swoje statystyki, bo pacjentów widzisz wielu? Myślę, że dla kobiet nie, bo mieliśmy pacjentki, które miały 1,50 m parę, 1,60 m, a co do mężczyzn, myślę, że od 1,65 m. To są tacy pacjenci, bo mam czasami wrażenie, że pacjenci poniżej tego wzrostu już są oswojeni z tym wzrostem i to już nie jest aż taki dla nich problem, jak dla takich panów o średnim wzroście. Więc to są takie widełki między 1,65 m a 1,75 m, który jest już takim wzrostem, który zachęca tych pacjentów do w ogóle podjęcia decyzji albo szukania w internecie metod, jak być wyższym. Chciałabym wrócić do tematu hejtu, oceny i młodych ludzi. Z mojego doświadczenia i z tego, co wyczytałam w internecie, widzę, że temat ten jest też atrakcyjny dla matek, które zmagają się z trudnościami dojrzewania, zaakceptowania swojej zewnętrzności, czytaj też wzrostu, młodych ludzi, chłopców w większości. Czy dotknęłaś tego tematu? Czy to jest, czy widzisz ten kierunek? Bo jak ja rozmawiałam z młodzieżą, to zawsze było jaki, i zresztą widzę też te trendy w internecie, jaki musi być best boyfriend. I tam pierwszy jest tall, funny, nie? Czyli wysoki i zabawny. Ten Mhm. wzrost jest bardzo, bardzo ważny dla tych młodych ludzi dzisiaj. Jak to wygląda w twojej codzienności medycznej? Mm, Myślę, że zaskakującą rzeczą, z którą się spotkałam, to była konsultacja pierwszorazowa taty z synem, właśnie w temacie wydłużania kosmetycznego. I był taki moment, że tata musiał na chwilę wyjść. I zapytany syn, czy chce to robić, on nie był przekonany do tego. Więc tu była taka raczej perspektywa, że tata chciałby, aby jego syn był wyższy z różnych względów, wtedy nieznanych mi. Em, Więc to nie tylko dotyczy, myślę, właśnie tych młodych chłopaków, ale też czasami presji rodziców, bo czasami te dzieci mają przejąć na przykład biznes rodziców i też może być to jakimś takim czynnikiem. Ale tak myślę, że najmłodszym mężczyzną póki co był
było 2 panów lat 21. Więc wydawałoby się, że jest to dość wczesny wiek, bo wiemy, że mężczyźni rosną dłużej niż kobiety. U kobiet wzrost jest warunkowany uzyskaniem dojrzałości płciowej, więc wiemy, że jeżeli kobieta zaczęła miesiączkować, to liczymy, że tak jeszcze 2 lata po ten wzrost może następować. U mężczyzn trwa to dłużej. Nie mamy takich konkretnych widełek. Mówi się, że do 21, ale czasami do 25 roku życia oni jeszcze mają szansę rosnąć. Ale u tych mężczyzn, których my mieliśmy w instytucie, okazało się, że u nich już po prostu ten wzrost nie będzie postępował na podstawie badania rentgenowskiego i on bardzo szybko się zdecydował, bo miał bardzo wysokich rodziców, miał wysokiego brata, no i trochę odstawał w tej rodzinie i dlatego się zdecydowano na taką procedurę. Ale żaden z naszych pacjentów, których my mieliśmy w instytucie, nie zgłosił hejtu. Raczej wynikało to z nich samych, niż z pobudek takich, że ktoś miał taką opinię na ich temat. No właśnie, to skoro teraz mówisz, tak złapię to słowo procedury, to jak to się dzieje? Bo jak sobie pierwsze składasz w głowie kość twarda, silna, stabilna, a ty mówisz o wydłużaniu kości. Gdybyś mogła wprowadzić nas w to, jak to kiedyś się robiło, skąd to się w ogóle wzięło, bo myślę sobie, że jest to dzisiaj, możemy to zaklasyfikować jako kolejny rodzaj medycyny estetycznej. Popraw mnie, Nie, zgadzam się. tak, jeśli źle myślę. I chyba taki najbardziej inwazyjny, bo i to też bardzo ciekawe, bo nad tym się nie zastanawiałam. Czy łatwiej jest zdecydować się pacjentowi, który już miał jakieś ingerencje, no u kobiet jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, u mężczyzn nie wiem, jakie mogłyby to być oprócz depilacji laserowej na przykład, która myślę, że też jest bolesna. No właśnie, jak to wygląda? Jak to wygląda, tak. O co w tym w ogóle chodzi? Procedura polega na tym, że jest to zabieg operacyjny przeprowadzony przez chirurga ortopedę, który polega na tym, że do kości wprowadza się gwóźdź magnetyczny, który będzie wydłużany za pomocą jednostki elektromagnetycznej. Brzmi to trochę jak jakaś fizyka kwantowa. Trochę science fiction takie. Tak, ale okazuje się, że jest to prostsze niż myślimy, bo w najprostszych słowach przecinamy kość i oddalamy te 2 elementy od siebie i tam tworzy się nowa kość. Myślę, że pokażę taki gwóźdź. O, nie wiem, czy tu będzie on chodził. Myślę, że na tym to można pokazać. Gwóźdź jest wprowadzany śródszpikowo. Co to oznacza śródszpikowo? To znaczy, że wchodzi tutaj w środek tej kości. Czyli go nie widać. Tak jak powiedziałaś, to jest medycyna estetyczna. Więc gwóźdź jest w środku kości. Jest on wprowadzany. Kość jest przecięta i tą jednostkę magnetyczną przykłada się właśnie do kości, ale tego nie widać, że do kości, tylko po prostu pacjent dostaje do domu taką jednostkę i trochę tak jakby magnes przykładał do nogi, gdzie ma oznaczone miejsce. Podłączamy go do prądu i działanie elektromagnetyczne wpływa tak na ten gwóźdź, że on teleskopowo się wydłuża. Czyli tak jakby jedna część wychodzi z drugiej. I taki proces jest powtarzany 4 razy dziennie po 0,25 mm na dobę. Czyli możemy policzyć, że średnio wydłużamy takiego pacjenta o milimetr na dobę. Wow, to czy jest jakiś limit? I w którą kość, Kasia, to instalujecie? Ja nie instaluję tego w ogóle. Ja już tylko towarzyszę takiemu pacjentowi w procesie już wydłużania, ale lekarze mogą taki gwóźdź zamontować w kość udową i zamontować w kość piszczelową. Co ciekawe, można takie wydłużanie też przeprowadzać na 2 segmentach, czyli jednoczasowo i na kości udowej, i na kości piszczelowej. I co do ograniczenia, generalnie kość można wydłużać w nieskończoność i jest to w ogóle cudowną właściwością kości.
bo naprawdę można ją wydłużać w nieskończoność, chociaż ja bym się biła ze słowem wydłużać, bo samej kości, myślę, nie wydłużamy, tylko oddalamy te fragmenty, robimy dystrakcję, ale wydłużamy wszystko dookoła i to jest taki duży ogranicznik nasz, bo wydłużamy skórę, wydłużamy mięśnie, ścięgna, naczynia krwionośne i nerwy, które są dookoła, ale sam gwóźdź producent nas stopuje. W kości udowej maksymalnie wydłużamy o 8 centymetrów, a w kości piszczelowej 5 centymetrów. A jeśli chcielibyśmy zrobić to jednoczasowo, to jest 5 centymetrów na kości udowej i na kości piszczelowej 5 centymetrów, ale tylko dlatego robimy to w ten sposób, żeby to było bezpieczne. Bo nie chcemy pacjenta w jakiś sposób uszkodzić w trakcie tego wydłużania. Ile trwa taki proces? Bo nie wyobrażam sobie, że wychodzę ze szpitala i następnego dnia wydłużam tą kość. Czy to jest takie tempo? No bo... I też No, powiedz trochę więcej na temat tego, co potem widać na zewnątrz, bo musisz się tam dostać. Słyszę, że jest śródszpikowe wejście, czyli musisz przewiercić tą kość, musisz ją gdzieś złamać, czyli przeciąć, więc tej ingerencji przez skórę jest dosyć dużo. No i czy to widać potem? widać bardzo, bardzo malutkie blizny, bo gwóźdź, który już jest wsadzony do tej kości, trzeba przykręcić śrubkami. Więc mamy takie bardzo małe miejsca na skórze, gdzie wprowadza się śrubki. Mamy bardzo małą bliznę, gdzie wprowadzono gwóźdź i bardzo małą bliznę w miejscu osteotomii, czyli przecięcia tej kości. Więc to są bardzo takie małe, centymetrowe blizny, których potem naprawdę nie widać. Główną rzecz, którą widać na nodze, to jest taki plasterek na skórze przyklejony, zaznaczony przez lekarzy na bloku operacyjnym, do którego trzeba przykładać właśnie ten elektromagnes. I to jest tyle. Więc można założyć spodnie i wtedy już nic nie widać. A jak wygląda proces dochodzenia do formy w trakcie takiego wydłużania? Czy ja mogę jako pacjent żyć normalnie, pracować normalnie? Czy mogę wyjść i już randkować? Czy jednak mam jakieś ograniczenia w tym czasie? Mhm. W szpitalu pobyt trwa 2-3 dni, Mhm. więc jest to bardzo szybkie dojście do siebie. Nasi terapeuci przychodzą do szpitala i zaczynają ćwiczenia już w pierwszej dobie po zabiegu, więc bardzo szybko wychodzimy trochę z tego koła bólowego. I tam już sobie stajemy na nogi. I taki pacjent, który już wychodzi ze szpitala, wraca do domu, może normalnie zacząć funkcjonować w swojej przestrzeni. To znaczy, normalnie korzysta z toalety, gotuje, może randkować, widywać się ze znajomymi. Jedyną rzeczą, która może mu trochę to utrudniać, jest korzystanie z kul, ponieważ gwoździe, które są wsadzone do kości, ograniczają obciążanie. To znaczy, na tych gwoździach, które aktualnie producenci proponują, nie możemy chodzić bez żadnego zaopatrzenia. I to jest Mhm. jedyna rzecz, która może ograniczać tych pacjentów, ale jak widzimy, nasi pacjenci jeżdżą samochodem, pracują, czasami nawet mieszkają w innych miastach i do nas dojeżdżają, także da się to wszystko połączyć. I normalnie brać udział w fizjoterapii codziennej. A powiedz jeszcze jedna rzecz, bo tak jak mówisz, że nie mogą obciążać, muszą poruszać się o kulach. Czy ci pacjenci, którzy przyjeżdżają do was, przyjeżdżają z rodziną, czy jest to trzymane jako taki trochę sekret i coś, o czym lepiej nie mówić? Jak oni komunikują to, że będą wydłużać sobie kończyny? Gdzieś wyczytałam, że to się, wiesz, taki trend czy taka fala, która teraz jest coraz bardziej popularna, nazywa się Botox Boom. Bro jako, wiesz, Mhm. kolega. Botox Boom. I jest to swego rodzaju normalizacja operacji, zabiegów kosmetycznych, które były zarezerwowane tylko
dla kobiet, albo które były w takiej kategorii, że to jest taka trochę fanaberia, że niekonieczne jest to dla twojego zdrowia. No więc czy oni się tym chwalą? Czy to jest powód do dumy, do tego, że jadę zrobić to, bo to przecież nie jest prosty proces i nie jest krótki proces. Mhm. No, myślę, że jest to jeszcze bardzo taki temat tabu w Polsce. Jak sobie przypomnę lata 90. i dyskusje na temat botoksu u kobiet, jakie to wtedy wywoływało, no właśnie, rozmowy i okładki gazet, że ktoś sobie zrobił operację plastyczną, a teraz jest to bardzo znormalizowane i mówimy o użyciu botoksu choćby w migrenach, no to jeszcze to wydłużanie kosmetyczne jest takim tematem i raczej ci mężczyźni nie chwalą się tym. Bym powiedziała, jest takie 50/50. Część nikomu nie mówi, nawet swojej rodzinie. Nie komunikuje tego, że to fanaberia, że można te pieniądze na inne rzeczy wydać, że przecież to jest jednak zabieg operacyjny i ma jakieś ryzyka. A druga część pacjentów to jest taka część pacjentów, która ma rodzinę, jest w związkach i ma duże wsparcie. Mm, I często myślę, że tym pacjentom jest troszkę łatwiej, bo nie wychodzą ze swojego funkcjonowania, dalej żyją w społeczności. I jednak to, co mówiłaś o stresie u tych niskich mężczyzn, jest tutaj takie pole do rozładowania tego stresu. Mają się komu wygadać. Jednak ci pacjenci, którzy się kryją z tym, ym, no szukają wsparcia trochę w zespole medycznym. Często uważam, że jest to w ogóle super. To jest nowa rzecz też u nas w instytucie, bo jednak tych pacjentów jest coraz więcej, gdzie zawiązują się znajomości. Nie wiem, może będą i to przyjaźnie na jakieś na całe życie, ale póki co znajomości tych panów, którzy tworzą taką grupę wsparcia i oni się wymieniają swoimi spostrzeżeniami, tym, jak oni przechodzą ten proces i myślę, że jest im dzięki temu trochę łatwiej, dyskutują na ten temat, ale jednak zachowują temat dla siebie, nie informując przy tym swoich znajomych. Więc jeszcze nowość, ale chciałabym porozmawiać z tobą o tym na przykład za 10 lat, bo może ta rozmowa wyglądałaby zupełnie inaczej. I trochę na to liczę. Operacja operacją, rehabilitacja rehabilitacją. Ale drugie pytanie, które powtarzało się w Google, czy to rzeczywiście Kasia boli? Ym, Czy ten ból jest takim bólem, na który zawsze się zdecydujesz pomimo wszystkiego? Czy ten ból jest takim bólem, który warto przejść, bo naprawdę on spowoduje, że będzie ci lepiej w życiu, że to życie będzie łagodniejsze, przyjemniejsze i takie rzeczywiście, jak sobie wymarzyłeś? No czy to boli? Bo mówisz mi, że trzeba przeciąć kość, więc tak naprawdę musisz złamać 2 nogi, a może Mhm. czasami 4 kości. Jak to jest z tym bólem? Jesteś przy nich, trzymasz ich za rękę każdego dnia. Jesteś najbliższą osobą. A jeśli ktoś przyjechał sam, no to czasami jesteś tym trochę takim powiernikiem tego trudnego, ciężkiego, wymagającego. No właśnie, boli? Ja czasami się śmieję, że ta operacja to jest jak spotkanie się z tirem, gdzie Mhm. łamią ci te kości. I na pewno pierwszy dzień, pierwsze 2 doby w szpitalu, one nie są lekkie. Mogą być krwiaki, siniaki, i one są bolesne. Ale samo wydłużanie nie boli. Sam proces przyłożenia jednostki nie boli. Ale co może boleć w pewnym czasie, to są te ciągnące mięśnie, które trudno rozciągać. Nie wiem, lubisz się rozciągać? Szczerze nie. Myślę, że większość ludzi by to samo powiedziała. To wyobraź sobie, Mhm. że się rozciągasz i codziennie ktoś przychodzi i jeszcze bardziej cię chce rozciągnąć, a ty już nie możesz, ale oni jeszcze codziennie przychodzą i to robią, albo codziennie zakładasz jeszcze mniejsze ubranie. Wyobraź sobie chodzenie w obcisłych dżinsach.
mokrych. I one są jeszcze mniejsze i jeszcze bardziej mokre i to się robi niewygodne. Po prostu twoje ciało robi się niewygodne, i to staje się po prostu uciążliwe, bo tego ubrania nie można zdjąć z siebie, a ty chcesz jeszcze więcej, więc zaczyna się na przykład problem ze snem, Mm. bo nerwy się już rozciągają, one też mają jakąś ograniczoną wytrzymałość. Poza tym przychodzisz codziennie na ćwiczenia, codziennie przykładasz tę jednostkę, no trochę dzień świra. Dzień w dzień to Przez ile samo. dni wtedy, żeby mieć takie 8 centymetrów na przykład? 8 centymetrów, no to minimum 80 dni. Boże. Mhm. 80 dni, dzień w dzień tak samo, to jest męczące dla głowy. Dobrze mieć kogoś wtedy obok. Dobrze jest mieć kogoś wtedy, mm, ale radzimy sobie tym. Mamy psychologa, mamy farmakologię, która ma ulżyć w bólu albo w jakichś takich właśnie bólach na tle nerwowym. Mamy Organizujecie kolację, słyszałam, dla tak, wszystkich pacjentów, żeby mogli przejść przez to łatwiej. tak, Czy aspekt ten społeczny? bardzo ważny. I takiego budowania zaufania nie tylko do zespołu medycznego, ale w ogóle do innych osób. Trochę chyba, żeby się utwierdzić, że nie jestem w tym sam. Mhm. Inni też wpadli na taki pomysł, że to nie tylko mi się coś wydaje. Mhm. Ale wrócę do tego bólu, że mimo, że oni zgłaszają nam te bóle i jak my mówimy, to może zatrzymajmy ten proces. To można zatrzymać. Mhm. To się nikt na to nie decyduje. Oni chcą dojść do tego końca. I potem, jak też z nimi rozmawiamy już po zakończonym wydłużaniu, w momencie powrotu do sprawności, zapytani, czy żałują, czy wróciliby do tego, nikt jeszcze nie powiedział, że tego żałuje. Oni są naprawdę usatysfakcjonowani tym, że są wyżsi. I w sumie, jak tak pomyślą, to zapominają bardzo szybko o tym bólu. Wychodzą na pewno z jakiejś takiej strefy komfortu i też czasami tak mówią, że skoro oni już przeżyli to, to też w innych aspektach życia też sobie poradzą. Za chwilę trochę zdradzimy tajemnicę, może nie taką tajemnicę, dlaczego w ogóle my rozmawiamy o tym temacie, ale będąc w klinice, w momencie, kiedy cię poznałam, był tam też pacjent, z którym ćwiczyłaś łóżko w łóżko, którego spotkałam niedawno, który wrócił po zakończonym wydłużaniu, i który powiedział mi: no, bardzo miło panią zobaczyć, jak pan żyje, świetnie żyje. No to co się zmieniło? I teraz padną niecenzurowane słowa. Pani Asiu, dzisiaj nie istnieje żaden problem. Ja rozpierdalam wszystko. I myślę sobie, że chwilę potem porozmawialiśmy i on powiedział, że ta droga, ten proces wzmacniania siebie, budowania nowej kości, mięśni, tkanek, tak jak powiedziałaś, to była też podróż do znalezienia swojego nowego ja, swojej nowej siły, no i takiego wyjścia w życie. Myślę sobie, że to jest wspaniała podróż. Jedna chyba z najtrudniejszych, jakie można sobie zafundować za prywatne, mocno wypracowane, zaoszczędzone pieniądze. I myślę, że to jest taki moment, w którym ja bym chciała powiedzieć też, bo tu mówimy o tej kwestii estetycznej, ale te wszystkie operacje, rehabilitacje wielomiesięczne prowadzisz, tak jak powiedziałam, łóżko w łóżko z dziećmi, które są zmuszone do tej podróży. I tutaj myślę, że to jest ten moment, w którym chyba teraz ja muszę trochę opowiedzieć o tym, jak my się poznałyśmy, bo poznałyśmy się tak naprawdę już jakieś 7 lat, może 6 lat temu, kiedy to moja córka trafiła pod twoje skrzydła, bo wymagała też takiej operacji. Urodziła się z krótszą nogą i dokładnie tym całym sposobem i tym mechanizmem wydłużamy nogę.
I powiem ci, że słucham tego z ogromnym zainteresowaniem, ale też z taką ulgą, którą sobie tłumaczę tym, że chyba ciało dziecka jest bardziej elastyczne, jest gotowe na to, żeby ono się wydłużało, bo cały czas rośnie. I u nas, no jedyne co Jadwiga narzekała, to oczywiście po operacji, że jest w szpitalu i że nie może wyjść tak szybko. Mm, ale ten moment rzeczywiście rozciągania tych mięśni, które no, z całej godziny rehabilitacji te 2-3 minutki są trudne. No ale powiedz, czy taki aparat wewnętrzny y, nadaje się dla każdego dziecka? Bo moja córka po raz pierwszy miała wydłużaną kość aparatem wewnętrznym, no te 6 lat temu i była jednym z pierwszych dzieci w ogóle na świecie. Robiliśmy to poza granicami kraju, ale teraz kontynuujemy leczenie u was, razem z tobą, ramię w Hm. ramię. No powiedz właśnie, jak to jest z dziećmi. Mhm. Da się wydłużać dzieciaki na tym gwoździu. Takim pierwszym wskaźnikiem, wyznacznikiem jest to, jak gruba i jak długa jest kość. Bo tak jak mówiłam, ten gwóźdź wsadzamy do środka kości. Więc jeżeli taka kość jest po prostu za krótka, no to on nie wejdzie. Jeżeli jest za wąska, to on nie wejdzie. Najmniejsze gwoździe mają 8,5 mm. Wydaje się, że to nie jest dużo, ale u dzieciaków bywa, że te kości są po prostu mniejsze. No i co musimy wiedzieć, na takim gwoździu nie zrobimy korekcji 3D, że tak powiem, którą można zrobić na aparacie zewnętrznym, czyli głównie dotyczy to wydłużania na długość. Chociaż to jest ciekawe, bo taki gwóźdź, my go nazywamy gwóźdź precise. Są teraz gwoździe zewnątrzszpikowe, ale one są wewnątrz, których też nie widać. Czyli gwóźdź jest na powierzchni kości, w środku jest taki gwóźdź stabilizujący. I faktycznie ostatnio wydłużane były też u nas dzieci, u których gwóźdź taki się nie zmieścił do środka, ale nasi lekarze mają sposób, żeby zaimplantować taki gwóźdź na zewnątrz, co uważam, że jest no, przyszłością. Myślę też o dziewczynkach szczególnie, dla których ma to znaczenie. Znowu wchodzimy w takie patrzenie na estetykę, ale no taki gwóźdź też zostawia małe blizny, jest dużo mniejsze ryzyko infekcji kości, w ogóle infekcji dookoła skóry. Ym, no i tak samo da się te 8,5 centymetrów wydłużyć u dzieciaków, więc jest to możliwe, ale muszą być wskazania ku temu, żeby taki gwóźdź zastosować. Mam chyba już takie ostatnie pytanie. Czy ty masz jakiś taki zgrzyt moralny z tymi zabiegami? Myślę, że nie, Mhm. ym, bo to są ich potrzeby, a wiem, że w naszym instytucie zrobią to mm, pod kontrolą lekarzy, fizjoterapeutów, że my to traktujemy jako procedura medyczna i wiemy, że my się nimi zaopiekujemy najlepiej jak możemy, bo nie ukrywajmy, nie jesteśmy jedynym ośrodkiem na świecie, który to robi. Są inne miejsca, które robią to w bardzo różny sposób, świadcząc inną opiekę. Mm, A wiem, że u nas będą zaopiekowani najlepiej jak się da i nawet jak coś się wydarza, to jest plan B, jest plan C, jest plan D i można tak cały alfabet wymienić, że w momencie pojawienia się różnych problemów fizycznych czy psychicznych, my jesteśmy w stanie naprawdę dobrze się nimi zaopiekować. I też czasami sobie myślę, że to nie nam oceniać, kto jakim jeździ samochodem, kto jeździ na jakie wakacje. Jeżeli ma pieniądze, ma ochotę i przede wszystkim nie robi krzywdy drugiej osobie, to niech to robi, a my po prostu pomóżmy przejść im tę drogę. Ja myślę, że pięknie to powiedziałaś, ale ja myślę, że to jest proces, który jest estetyczny, ale on leczy bardzo głowę, duszę, daje te dodatkowe konie mechaniczne do tego, żeby wejść w to życie na własnych warunkach. Bo myślę sobie, że ja zdecydowałam się na to leczenie właśnie dlatego, żeby moje dziecko żyło po swojemu, na własnych warunkach i żeby nie musiało
No, ja to czasami tak mówię, ciągnąć tej nogi, nie? Ale no właśnie, żeby żyła na swoich warunkach. I jak cię dzisiaj słucham, to widzę, że to jest więcej niż tylko i wyłącznie implantacja kości, implantacja gwoździa i wydłużenie nogi. To jest coś wspaniałego, co powoduje, że idziesz w życie naprawdę z empatią i jesteś jeszcze lepszym człowiekiem. Tak, myślę, że wyrównujemy im szansę tym właśnie nowym wzrostem. Świetnie. Dziękuję ci bardzo za ten czas. A wam mam jeszcze coś do powiedzenia. Dzięki. Dzięki. Ta historia zaczęła się od pytania, czy naprawdę można urosnąć po 20. I choć odpowiedź brzmi tak, można, to wiemy już, że za tym tak kryje się o wiele więcej. Wydłużanie kończyn to nie tylko zabieg chirurgiczny. To proces, który dotyka ciała, psychiki i duszy. To temat medyczny, ale pokazaliśmy też, że społeczny, emocjonalny i bardzo ludzki. Słyszeliście opowieści o ludziach, którzy mierzyli się z bólem fizycznym, ale także z bólem odrzucenia, kompleksami, które towarzyszyły im przez całe życie i z nadzieją, że mogą coś zmienić. Dlatego zanim ocenimy kogoś, kto zdecydował się na taką operację, warto się zatrzymać. Tak, to może wydawać się kontrowersyjne, tak, to kosztuje dużo i tak, to boli, ale czasami to jedyny sposób, by człowiek wreszcie poczuł się sobą. Nie oceniajmy, nie śmiejmy, nie komentujmy na żarty czyjegoś wzrostu. Naprawdę nie wiemy, co się za nim kryje. Jeśli jesteś osobą, która sama mierzy się z takim poczuciem, nazwijmy to, niedopasowania, niskiej wartości czy presji, to chcę ci powiedzieć jedno. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Jest społeczność, są lekarze, są ludzie, którzy przez to przeszli i są też inne drogi. Ważne, żeby wybrać tą, która jest naprawdę twoja. A na koniec, bez względu na to, ile masz centymetrów wzrostu, życzę ci, żebyś każdego dnia czuła się wystarczająco dobra, ważna, wystarczająco ty. Do usłyszenia i pamiętajcie, że każda historia ma sens, kiedy słuchamy jej z sercem.